Strach przed stawianiem granic oraz taki opór wewnętrzny przed tym może się brać z wielu źródeł, ale jednym z tych bardzo potężnych źródeł są mity. Mity, w które bardzo wierzymy na temat stawiania granic. Mity, którymi gdzieś przesiąknęliśmy, bo one po prostu krążą w powietrzu i są przekazywane od człowieka do człowieka i troszeczkę nas się trochę jakby zmusza do tego, żeby w nie wierzyć i co więcej, żeby nimi żyć i traktować to jako instrukcję. No więc dzisiejszym filmem rozprawimy się z tymi mitami, co ma służyć temu, żeby było ci łatwiej zadbać o siebie i postawić granice tam, gdzie czujesz dobrze, bo to naprawdę wiemy, najczęściej dobrze wiemy, gdzie i w jakiej relacji, w jakich sytuacjach powinna być granica. Ten film ma właśnie ci pomóc w tym, żeby jednak się skusić, przełamać i to zrobić. Ale musimy się właśnie z nimi rozprawić. Tych mitów dzisiaj poruszę 3 i zanim to zrobię, bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim wam za obecność, za to, że tu jesteście, za to, że komentujecie. Te rozmowy w komentarzach są bardzo budujące, są bardzo szczere, otwarte, dzielicie się swoimi doświadczeniami. Czuję, że się tworzy taka fajna, przyjazna atmosfera i społeczność, gdzie możemy sobie pomóc. A to jest super cenne. Także oczywiście chciałabym podziękować wszystkim za obecność poprzez Patronite czy Buy Coffee, czy po prostu wpłaty na moje konto na darowizny. Wielkie dzięki za to, że tak doceniacie to, co robię. Dla mnie jest super istotny komunikat. No i co? Przechodzimy do naszych mitów. Mit numer 1 na temat stawiania granic. Stawianie granic jest egoistyczne. Ten mit to jest żywy przykład przekonania, że żeby być dobrym człowiekiem, żeby być dobrą osobą, żeby móc dobrze o sobie pomyśleć i żeby zdobyć też dobrą opinię w oczach innych, nie mogę stawiać granic. Muszę być osobą, która się właściwie godzi na wszystko, nie mówi nie mówi czegoś kontrowersyjnego, nie mówi czegoś, co się spotka z sprzeciwem, co się nie spodoba. Jeżeli wychodzimy z takiej definicji bycia dobrym człowiekiem lub po prostu człowiekiem wartościowym, z kim warto przebywać, no to oczywiście, że nigdy nie postawimy granicy, bo wszystko, co będzie przypominać granice, włożymy do worka z wielkim napisem egoizm. Ostatni straszny egoizm. No więc jeżeli w to wierzysz, to jakim cudem masz otworzyć buzię i powiedzieć, że coś ci nie pasuje? Jakim cudem? To się nie stanie. To, co się stanie, to jest milczenie, gdzieś zgadzanie się i przyjmowanie wersji rzeczywistości innych ludzi, rezygnacja z siebie, no i oczywiście idące za tym konsekwencje, które wcale nie są takie piękne, jak tylko i wyłącznie bezproblemowe relacje, ale to są także konsekwencje w postaci swojej własnej frustracji, w postaci niskiego poczucia własnej wartości, w postaci blokad, lęków i zamartwiania się i ciągłej analizy, co inni sobie pomyślą i jak tu ja mam zadbać o to, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie. Znasz gdzieś te konsekwencje? Nie są ci obce te sprawy? Jeżeli nie są, to być może znak, że żyjesz tym przekonaniem, o którym właśnie teraz mówię. Musimy się z tym rozliczyć, musimy je trochę odkręcić, to kłamstwo, bo to jest kłamstwo, i stanąć na mocnych nogach w rzeczywistości. A jaka jest ta rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że stawianie granic to nie jest wchodzenie w konflikt z innymi ludźmi. To nie jest bycie trudną osobą albo egoistyczną osobą. To jest branie odpowiedzialności za swoje własne samopoczucie. To oznacza, że dajesz drugiej stronie jasną instrukcję obsługi siebie, tak to nazwijmy. Czyli mówisz komuś, słuchaj, tu jest guziczek, który jeżeli przyciskasz, to mnie to boli. Mi to nie pasuje, proszę cię, nie przyciskaj tego guziczka. I to jest to wszystko, co robisz. To nie jest agresja, to nie jest egoizm. To jest dbanie o siebie, dbałość o siebie. Weźmy to, rozpracujmy na jakimś przykładzie.
Załóżmy, dzwonisz do jakiejś koleżanki, przyjaciółki, przyjaciela i on uwielbia politykę, a ty nie za bardzo. I ciągle ta osoba wraca do tematu polityki, a tobie już głowa puchnie i absolutnie masz niechęć wręcz do rozmów z tą osobą, bo wiesz, że i tak będzie gadać o polityce, a ty tylko słuchasz i aha, przez 30 minut. No oczywiście, że można mieć tego dość. To jest ten moment. To jest ten moment, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje własne samopoczucie i skomunikować tej osobie nie to, że jak ty możesz się w ogóle tym interesować, co ty robisz i dlaczego ty w ogóle o mnie nie myślisz, czyli nie robimy tej osobie awantury, ale składamy pewną propozycję, czyli na przykład słuchaj, jak do mnie dzwonisz, jak rozmawiamy, naprawdę ja się nie interesuję polityką, czy możemy się umówić, że dobra, powiesz mi najważniejsze rzeczy przez 10 minut, ale potem musimy zmienić temat na lżejszy. Co ty na to? Czy widzisz, to nie jest tak, że tam jakby odrzucasz tą osobę, obrzucasz ją błotem, krytykujesz jej styl życia. To w ogóle nie o to chodzi. Ale pokazujesz jej pewną instrukcję obsługi tego, jak z tobą się rozmawia. Ta osoba, naprawdę trudno o to, żeby ona się sama tego domyśliła, albo trudno o to, żeby oczekiwać, że każdy na to wpadnie. Zwłaszcza jeżeli ty siedzisz zwyczajowo i słuchasz tego i mówisz tak, aha. Ta osoba może mieć wręcz wrażenie, że ty jej bardzo uważnie słuchasz, a więc jest to zaproszenie, żeby mówić więcej. Póki ty nie zaznaczysz, halo mi to nie pasuje jednak, ona może równie dobrze nigdy się tego nie domyślić. A zresztą poleganie na tym, co lub czego może się lub nie może domyślić inna osoba, to jest naprawdę kiepska droga do dobrych relacji. O wiele prostszą, mniej zawiłą i mniej czasochłonną jest prosta komunikacja, bardzo prosta komunikacja. Oczywiście ktoś może tutaj zaznaczyć, no dobra, ja to powiem, a co jeżeli ta osoba to w ogóle nie będzie tego szanować i sobie to zlekceważy? No to już skręcamy na inne tory jakby rozbudowania tematu stawiania granic. Na ten temat były inne filmy, co robić, kiedy właśnie coś się dzieje po tym, jak zaznaczasz swoje zdanie, bo pewnie, że coś się zacznie dziać. To milczenie spowoduje brak zmiany, ale my chcemy tu zmienić, więc troszkę chcemy włożyć ten kij w mrowisko, żeby zadziało się coś, żeby w jakimś sensie sprowokować zmianę. Ta zmiana nie zawsze musi pójść według twoich planów, a o tym, co z tym fantem począć, odsyłam cię do innych filmów. A my wracamy do mitów. To był pierwszy mit, przechodzimy do drugiego. Mit numer 2. Jeśli postawię granicę, stracę te relacje. Stawiając granicę, stracisz te relacje, bo to może się zdarzyć, stracisz te relacje, które były oparte na ich braku. Ale zyskasz te relacje, które są w stanie stolerować twoje nie, twoje mi nie pasuje, twoje ja tak nie chcę, twoje ja potrzebuję czegoś innego. I to będą bardzo dobre, zdrowe relacje. A zatem ten mit, który mówi, że stawiając granice na pewno potracę ludzi, opiera się na lęku przed samotnością, przed odrzuceniem, porzuceniem. I to może faktycznie się zdarzyć. Ja ci nie powiem, stawiaj relacje, na pewno cię nikt nie odrzuci, na pewno nikt się nie wścieknie i nikt się nie obrazi. Tego ci nie mogę obiecać, bo tak pewnie to jest nierealne. Co jest bardziej realne? Pewien odsiew, pewien test, taki papierek lakmusowy. Dlatego, że jeżeli powiesz na przykład takiej koleżance, że nie pasuje ci ten temat polityki, albo inny przykład rozpracujmy sobie, na przykład twój partner żartuje sobie, wtrąca takie żarty, które według ciebie wcale nie są żartami, nigdy nie powodują, że się razem fajnie ubawisz, razem z nim, tylko są dla ciebie krzywdzące, są dla ciebie jakoś przykre i bolesne. Jeżeli to mu powiesz, słuchaj, jeżeli za każdym razem jak w ten sposób żartujesz, to jest mi po prostu przykro, to mnie te słowa bolą.
Proszę, nie mów tak do mnie. Jeżeli postawisz taką granicę i jedyne, co dostaniesz, to obrażanie się, wyzwiska albo jakieś ataki na ciebie, co ty sobie wymyśliłaś i co ty sobie w ogóle wyobrażasz, itp., itd., no to potraktuj to nie jako ojej, ja stracę tę relację i co wtedy będzie, tylko to ta relacja opiera się na tym, że ja nie mogę nic powiedzieć. To jest super istotna informacja na temat jakości tej relacji. To jest papierek lakmusowy, który właśnie przyłożyłaś, czy przyłożyłeś i zobaczyłeś coś nieciekawego. Ktoś tutaj się bardzo rozkłada. Tutaj jest łapa. Więc warto się na tym skupić, a nie tylko i wyłącznie działać pod wpływem tego, że nie powiem nic, ciągle będę tylko i wyłącznie zamykać sobie buzię, unieważniać swój punkt widzenia. Zauważ, co to znaczy przemilczeć siebie. Unieważniać swój punkt widzenia. Unieważniać swoje emocje, unieważniać swoje poczucie, chociażby wartości, swojej ważności. To nie jest ważne? Tylko po to, żeby pomyśleć sobie, nie, bo ja się boję odrzucenia. Albo boję się jego obrażenia. Albo boję się tego, że gdzieś na mnie zacznie krzyczeć. To jest super istotna wiadomość dla ciebie na temat jakości tych relacji. W zdrowych relacjach to też nie jest tak, że postawisz komuś granicę, zwrócisz komuś uwagę, żeby nie gadał tyle o polityce i ta osoba, ojej, jak cudownie, że mi zwróciłaś na to uwagę. To też tak nie będzie. Ta osoba może się trochę przygasić na chwilę, ta osoba może sobie pomyśleć albo coś powiedzieć, ojej, ale mi dogadałaś. Zrobiło mi się przykro. Może być jakieś przykro. Może być jakiś taki spadek samopoczucia, ale kwestia co potem. W zdrowych relacjach wypływamy na powierzchnię i płyniemy dalej. Natomiast jeżeli nie ma na ciebie przestrzeni w jakiejś relacji, to naprawdę zastanów się 2 razy, czy chcesz w takiej relacji być. Mit pod tytułem jeśli postawię granicę, to stracę tę relację, mówi muszę być w jakichkolwiek relacjach, cokolwiek by one mnie nie kosztowały i jakkolwiek by były toksyczne. Przemyślmy sobie ten styl myślenia, bo on naprawdę nie jest pomocny. Tak samo jak ten cały mit. I to jest drugi mit, a my przechodzimy do trzeciego. Mit numer 3. Muszę się długo i wyczerpująco tłumaczyć ze swojej granicy. Często ten moment, kiedy próba postawienia granicy schodzi na absolutne manowce, to jest moment, kiedy zaczynasz się tłumaczyć. Czyli zamiast skomunikować, że coś ci nie odpowiada i koniec, kropka, to piszesz sobie, znaczy nie sobie, tylko do kogoś, gigantyczne usprawiedliwienie tego, że w ogóle masz jakieś zdanie na jakiś temat. Piszesz wyjaśnienie, czyli zamiast po prostu coś komuś skomunikować i powiedzieć, czyli powiedzieć jakąś deklarację, to ty próbujesz tą drugą stronę przekonać do tego, żeby ona przyjęła, polubiła, zaakceptowała i podzielała twoje zdanie. To są 2 inne cele. I ten drugi cel sprowadzi cię właśnie na manowce, a najczęściej prowadzi do tego, że po pierwsze myślisz sobie, ojej, to jak ja już mam coś powiedzieć, to ja muszę się do tego solidnie przygotować. Ja muszę mieć listę 50 przynajmniej argumentów, dlaczego ja nie chcę czegoś, na przykład rozmawiać o polityce, albo dlaczego nie chcę gdzieś iść na jakieś, nie wiem, spotkanie firmowe, party, albo dlaczego nie chcę słuchać żartów, które są po prostu agresją i złośliwością, a nie żartami. Czyli wychodzisz z tego punktu, że póki nie masz tej kompletnej listy, bardzo zresztą długiej, to nie masz co w ogóle stawiać granic, to nie masz co w ogóle podchodzić do tej osoby i mówić, co się dzieje w tobie, dzielić się swoim punktem widzenia, a to oznacza, że skazujesz się na godziny analizy absolutnie niepotrzebnej, przewidywań tego, co on może odpowiedzieć i co ja wtedy powiem i w ogóle do jakiego punktu zmierza ta cała rozmowa.
ale i także mając to w głowie, że to ja się muszę tyle przygotowywać, to ja już wolę zrezygnować. No bo stawianie granic w tym momencie ukazuje ci się jako charuwa, jako ciężka robota, do której masz się przygotowywać godzinami, być może dniami, a potem faktycznie jeszcze w dodatku musisz tą charówę przeprowadzić i to z kimś. Odczarujmy ten mit, to znaczy odkręćmy, bo to jest nierealne. Zejdźmy na ziemię. Prawda jest taka, że stawianie granic jest najczęściej i najlepiej, jeżeli takie jest, i o tym też były filmy na tym kanale, krótkie, super zwięzłe. To jest deklaracja, a nie negocjacja. To nie jest przypodobanie się komuś i zdobycie czyjejś aprobaty i akceptacji, takiej pieczątki na moim punkcie widzenia i na moich uczuciach, na moich, tutaj znowu łapki gdzieś są, rozkładają się, na moich potrzebach. To nie jest to. To jest za to pewna deklaracja, która mówi, mi to nie pasuje. Z mojego punktu widzenia to nie jest żart. Mi robi się przykro. Mi coś boli. Znowu, tu jest ten guziczek, ty go wciskasz, mi to boli. I to jest koniec. To jest koniec. Nie potrzebujesz 500 różnych informacji i argumentów na temat tego, co ten guziczek tam robi i jakim to mechanizmem całym on jest i co on tam dotyka i skąd on tam się w ogóle wziął i jak to się go uruchamia. Nie jest twoje zadanie. Jeżeli sobie pomyślisz, że to jest twoje zadanie, to będzie ci bardzo ciężko wyznaczać granice i możliwe, że z tego zrezygnujesz, myśląc, że to jest tak ciężka choroba. A tak de facto pamiętajmy, wracajmy do jednej tezy. To nie jest ciężka choroba, to nie jest egoizm, to jest dbałość o siebie. To jest informacja pod tytułem potrzebuję wolnego, spokojnego, cichego wieczoru. Albo mam inne plany. Albo to mnie nie śmieszy. Przestańmy myśleć o granicach jako o czymś bardzo nagannym, co jest jakimś absolutnie wybrykiem, jakąś fanaberią, coś, co absolutnie jest niepotrzebne albo naganne, nienaturalne i krzywdzące dla wszystkich całego świata. To są mity. To są bajki. I okej, może myśmy słuchali tych bajek bardzo często i one biły nam się do głowy, ale teraz możemy je sobie odkręcać, możemy wchodzić w wiedzę i w samoświadomość, autorefleksję, która zobaczy to z innej perspektywy, która zejdzie na ziemię i uprości ten temat, jakim jest stawianie granic. Jeżeli obejrzenie filmu to za mało, zapraszam na być może przegadanie właśnie tego tematu w twoim kontekście na spotkanie 1 na 1. Zapraszam także do newslettera, który wysyłam raz w tygodniu. Ostatnio dostałam opinię, że ten newsletter jest jak spotkanie z dobrą przyjaciółką. Bardzo mi się miło i ciepło zrobiło i dlatego też zapraszam. A teraz zapraszam cię do głosu. Zabrania głosu w naszej właśnie społeczności pod komentarzami, to znaczy w komentarzach. Daj mi znać, który z tych mitów najbardziej u ciebie działa. Który z tych mitów naprawdę ci dokucza i myślisz, że to właśnie jest ten szlaban, przez który tak trudno się przebić, by stawiać granice, by zadbać o siebie. I jak dobrze wiesz, komentarze, subskrypcje, kliknięcia, lajki, to wszystko bardzo pomaga w rozwoju tego kanału, za co ci bardzo dziękuję. Tak samo dziękuję bardzo serdecznie za obecność na Patronite i Buy Coffee. Wielkie dzięki z góry za wszelkie po prostu przejawy serdeczności i życzliwości. Bardzo doceniam, widzimy się następnym razem.